Wodniki, witam Was i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na marzec. Jakie będą wydarzenia główne. Tutaj jest 6 monet. No najprawdopodobniej będzie trzeba się wykosztować. Być może też coś otrzymacie, to tak przewrotnie, jakąś dodatkową premię, czy rentę, emeryturę. Co do Was przychodzi? Kto do Was przychodzi? A tutaj jest z kolei rycerz buław, mój ulubiony w tej talii, na zebrze. Piękna zebra. To może być, słuchajcie, taka brak cierpliwości i chęć uzyskania szybkich rezultatów. Co odchodzi do przeszłości? Dwie karty wypadło, ale ta się nie odsłoniła, więc jej nie wezmę. Do przyszłości odchodzi 2 buław, czyli może takie poczucie rozbicia albo rozdroże po prostu. Ktoś już wie, co ma robić. Jak Wy się przedstawiacie? Jak wygląda wodnik w marcu? 3 buław. Fantastycznie, bo właśnie od 2 buław, czyli od zastoju, czyli od rozdroża, już przechodzicie w czyny, działanie, ale też widzę, że jest, jakby to powiedzieć, jest jakiś cel, do którego dążycie i sprawia, że łatwiej jest Wam przebrnąć przez na przykład tranzycję pomiędzy zimą a wiosną. Rada dla Was. Rada to 5 monet i czego nie robić, czego unikać. Unikać karty śmierci, a z przełożenia jest głupiec. Ciekawy rozkład i najwięcej pojawiło się buław. Są one związane z pasją, z działaniem, ale też z trygonem ognia, czyli baran, lew, strzelec, więc może Wam to coś mówi. I wydaje mi się, że ktoś w Waszym bliskim otoczeniu wprowadza zmiany do swojego życia i być może będzie potrzebowała Waszego wsparcia, być może nawet finansowego, bardziej niż zawsze. I tu jest powiedziane, że żeby nie rezygnować ze swoich potrzeb i żeby nie rezygnować z tego, co jest dla Was istotne, na rzecz innych. Oczywiście, jeśli tutaj chodzi o dzieci, o podopiecznych, o wnuki, to wiadomo, czasami trzeba się poświęcić, prawda? Ale nie w tym przypadku, bo tutaj możecie mieć do czynienia z osobą, chyba kobietą, która dużo bierze, mało daje. I to może nawet, wiecie, chodzić o wsparcie psychiczne, o emocjonalne. I teraz tak, z przełożenia karta głupca. Karta zerowa w wielkich arkanach i wychodzi na to, że marzec przynosi ze sobą dynamikę i dużo różnych nowych etapów. I teraz tak, czy to jest związane z wyjazdami, które też się tutaj pokazały, czy słuchajcie, z nowymi znajomościami, czy z nowymi możliwościami do tego, aby zarobić dodatkowe pieniądze, to już tutaj zapraszam do czytań prywatnych, ale też widzę, że po prostu przychodzi do Was taki powiew świeżej wiosennej energii. Nawet jeśli gdzieś tam jeszcze jest śnieg, czy jest powiedzmy tak zimowo-jesiennie, to Wy i tak czujecie, że już tutaj zima odchodzi, już wiosna za pasem i po prostu chce Wam się. Macie motywację do tego, żeby jeździć, zwiedzać, spotykać się z innymi. W ogólnej energii 6 monet i słuchajcie, tutaj w tym miesiącu będzie sporo wydatków. Od razu mówię, to też jest w radzie, że dobrze by było jednak zrobić sobie dobry plan działania, dlatego że być może za dużo bierzecie na swoje barki, jeśli chodzi o planowanie. Nie jeśli chodzi o planowanie, inaczej. Być może po prostu w tym miesiącu jest zbyt dużo spotkań towarzyskich, wyjść, małych takich drobnych wydatków i ani, słuchajcie, się nie obejrzycie,
no będzie połowa marca, a wy, no kurczę, z nocnikiem w ręku, gdzie są moje pieniądze? No, tak jak też mówiłem wcześniej, dużo osób czegoś od was chce, zwłaszcza pewna kobieta i tutaj przychodzi do was rycerz buław i on jest troszeczkę niespokojny. On jest rozjuszony. On lubi popędzać i przyspieszać, więc na pewno od razu powiem wam, że droga na skróty absolutnie nie jest dla was. Jeśli ktoś chce przyspieszyć kurs, jeśli ktoś chce przyspieszyć uprawianie fitnessu, jeśli, no nie wiem, powiedzmy waszym celem jest zrzucenie kilogramów i tu jest powiedziane, że jeśli macie się, no nie wiem, głodzić przez parę dni, tylko i wyłącznie do tego, żeby powiedzmy do jakiegoś spotkania się odchudzić, czy do, powiedzmy, formę zrobić na lato, w cudzysłowie, to nie jest to dobry pomysł. Trzeba spojrzeć przyszłościowo i długofalowo. Czy to jest dla mnie zdrowe? Czy nie lepiej zadbać o zdrowe nawyki żywieniowe? Czy nie lepiej na przykład rozłożyć sobie w czasie jakąś dietę, czy ćwiczenia, czy naukę? To tak jakby też tutaj widzę, ktoś nagle się obudził 2 dni przed egzaminem, że musi się dużo nauczyć. No, troszeczkę za późno, prawda? I nie doprowadzajcie do takich chwil w swoim życiu w marcu, bo będzie stresująco, a wcale nie musi być. Co jeszcze? Tutaj widzę jedną rzecz, o której zapomniałem. Może jak mi się przypomni, to powiem. Do przeszłości odchodzi 2 buław i tutaj może to być związane z jakimś marazmem, zastojem i z poczuciem, że jest po prostu niekończąca się zima. Albo że po prostu dzień świstaka był w lutym i w styczniu. Cały czas to samo. No jednak rusza wszystko z miejsca, ale tutaj też, wiem co jest powiedziane. Jest pokazane, żeby wziąć się za porządki w szafie, w garażu, w domu, gdziekolwiek i pozbierać rzeczy, których już na pewno nie będziecie używać. Rzeczy, przy których jest najmniejsza wątpliwość, na pewno są do oddania. Nie do wyrzucenia, do oddania. I tutaj tak, no, widzę, że się dzielicie z innymi. Czy z potrzebującymi dziećmi, czy z, słuchajcie, domami samotnych matek, czy ze schroniskami. A czym macie się dzielić? No tym, co jest wam niepotrzebne, czy jakieś ubrania, czy koce, ale jest coś do podzielenia. Jest coś do oddania i na pewno to też wprowadzi powiew świeżości u was, czy w szafach, czy w głowach, bo na pewno przyda się. Wy pokazujecie się jako 3 buław. Nowy etap, karta bramy. Widzę, że będą jakieś wyjazdy, a jeśli nie już w marcu, to część z was się szykuje na wyjazdy, czy na wiosnę, czy na lato, ale jest na co czekać, jest pewien cel i widzę, że macie poczucie, że ten cel już jest bliżej do osiągnięcia. Super, bardzo dobrze. Tylko tak jak wcześniej mówiłem, nie przyspieszać. Czyli ktoś chce pojechać na super wakacje i zamiast zbierać na powiedzmy bilet w jakąś fajną destynację, to wybiera po prostu jakieś byle jakie loty lotnicze do byle jakiego miejsca emocjonalnie, albo już chce koniecznie mieć coś zaklepane. To nie jest dobre podejście. Też widzę, że trzeba troszeczkę bardziej otworzyć umysł i zastanowić się, kto rzeczywiście może być w waszym otoczeniu interesowny. Znowu ten trygon ognia mi się pokazuje. 5 monet w radzie. Słuchajcie, jest to karta braku. Czyli nie pozwólcie się ograbić. I tutaj bardziej mi chodzi nie tylko o osoby, które mogłyby chcieć pożyczać pieniądze, ale przede wszystkim o osoby, które bardzo na was polegają i przyzwyczaiły się do tego, że w momentach złych czy gorszych wszystko dla nich zrobicie. Powiedzmy, koleżanka pokłóciła się z mężem, i mimo tego, że nie odzywała się do was pół roku, czy tam miesiąc, nagle chce się spotkać, więc wyrzucacie wszystko i po prostu jej pomagacie. I zawsze jest ten sam schemat. Nie. I znowu te pieniądze, tutaj zarządzać swoimi pieniędzmi mądrze, z głową, zrobić plany. Czego nie robić, czego unikać? Karta śmierci.
I słuchajcie, no powiem tak, tutaj dla osób, które planują zmiany, jak najbardziej te zmiany mają zostać wprowadzone. Jeśli trzeba gdzieś pojechać, wyjechać, czy zmienić miejsce pracy, czy dla osób, które nie pracują, no cokolwiek innego zmienić, nawet bank, czy słuchajcie, adwokata, prawnika, trzeba to zrobić. Nie bójcie się zmian. I tylko te też zmiany, no tak jak powiedziałem już ze 100 razy, pewnie mają być przemyślane. Sprawdzajcie koniecznie czytania na Nowy Rok Chiński, na pewno tam będzie dużo więcej. Jeśli macie ochotę się zrelaksować wieczorami, czy tam kiedykolwiek potrzebujecie przy kominku, przy dźwięku trzaskającego właśnie ognia, to jest taki filmik na moim kanale. Ja go gdzieś tutaj podlinkuję i myślę, że Wam się przyda, bo marzec będzie taki intensywny, że trzeba zwrócić większą uwagę, szczególną uwagę na to, w jaki sposób się relaksujecie i czy na pewno Wam to przynosi spokój i relaks. Życzę cudownego miesiąca i póki co do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa!